krawędzi dachu znajdującego się na wysokości 5 metrów nad powierzchnią chodnika spadają krople deszczu. Musimy wykazać, że czas spadania kropli wynosi 1 sekundę, a jej prędkość końcowa jest równa 10 metrów na sekundę. W obliczeniach pomijamy opór powietrza oraz przyjmujemy, że wartość przyspieszenia ziemskiego jest równa 10 metrów na sekundę do kwadratu. Najpierw zróbmy właśnie podpunkt A do tego zadania. Znowu skorzystamy z naszej ściągi, czyli jak zmienia się położenie w czasie w ruchu jednostajnie zmiennym. Tutaj właśnie w ziemskim polu grawitacyjnym, czyli przyspieszenie to jest g, to g wynosi to 10 metrów na sekundę do kwadratu. I jak zmienia się w tym ruchu prędkość z czasem. Pamiętamy, że odpowiednio dobieramy znaki, ponieważ te wielkości, prędkość, położenie są wielkościami wektorowymi. No i minus nam mówi, czy plus, jaki jest zwrot tego wektora. No i tutaj musimy wykazać, że czas spadania kropli wynosi dokładnie 1 sekundę, a więc napiszmy, jak zmienia się położenie, a więc wysokość z czasem, na której znajduje się ta spadająca z dachu kropla. Czyli zamiast x weźmiemy sobie wysokość, czyli napiszmy wysokość, to będzie jakby nasze położenie, czyli to nasze położenie to będzie wysokość i zamiast x będzie h, czyli h od t równa się. Patrzymy, x0, czyli położenie początkowe, u nas to będzie wysokość początkowa, jest wysokość początkowa 5 metrów, bo z takiej wysokości spadają krople, czyli mamy h0, prędkości początkowej nie ma, ponieważ jest to swobodny spadek, czyli zostanie minus 1/2 gt kwadrat, ten składnik już musi być, no bo właśnie pod wpływem tej grawitacji g, to te krople spadają. No i tutaj mamy w takim razie, że h od t jest równe, h0 to było 5 metrów, a więc 5 odjąć g to jest 10 metrów na sekundę kwadrat i 10 razy 1/2 też mamy 5t do kwadratu. Tutaj zapisujemy tą zmianę wysokości w czasie bez jednostek. Tutaj to 5 i to 5 jest oczywiście w jednostkach układu SI, a więc to jest 5 metrów, a to jest 5 metrów na sekundę do kwadratu. Ale tutaj wystarczy, że zapiszemy to w ten sposób. Jest to bardziej czytelne, przyjemniej się rozwiązuje i patrzy na taką zależność. Tak więc jak wykazać, że czas spadania kropli wynosi 1 sekundę? Po prostu obliczmy ten czas spadania, no i zobaczymy, co wyjdzie. No i pytanie, kiedy kropla spadnie na chodnik? No wtedy, kiedy jej wysokość już będzie równa 0, czyli spadnie, gdy h od t będzie równe 0, czyli już nie będzie miała żadnej wysokości. A więc do tej zależności na wysokość w czasie za h od t podstawiamy 0, no i mamy 5 minus 5t do kwadratu, no i szukamy czasu t, dla którego ta wysokość będzie równa 0. No to przenieśmy sobie to 5t kwadrat na drugą stronę, no i mamy 5t kwadrat równa się 5. Jak podzielimy obustronnie to przez 5, no to mamy t kwadrat jest równe 1, 5 na 5 to jest 1 i jak nałożymy pierwiastek kwadratowy, no to czas właśnie wyjdzie 1 sekunda. No matematycznie byłoby jeszcze drugie rozwiązanie, minus 1, no ale oczywiście ujemny czas nie ma tutaj żadnego sensu fizycznego, my bierzemy tutaj tylko dodatnie rozwiązania w tych wypadkach. Tak więc czas spadania, tak jak właśnie mieliśmy wykazać, tak jak było napisane, wynosi 1 sekundę. A teraz musimy pokazać jeszcze, że prędkość końcowa, tutaj powinno być wartość prędkości końcowej jest równa 10 metrów na sekundę. No zobaczmy, ile wynosi wartość prędkości. Jak zmienia się prędkość w czasie, no to znowu korzystamy z naszej tutaj ściągi, czyli mamy tak, v od t równa się plus minus v0, gdzie v0 to jest prędkość początkowa, ale mamy tu do czynienia ze swobodnym spadkiem, tak więc nie ma żadnej prędkości początkowej, no i zostaje to tylko minus g razy t. Grawitacja jest, czas oczywiście też, no i tutaj g, skoro wynosi g 10 metrów na sekundę kwadrat, to znaczy, że w ciągu każdej sekundy następuje przyrost prędkości tej kropli spadającej o 10 metrów na sekundę. No to jak spada kropla przez 1 sekundę, to właśnie w ciągu tej 1 sekundy nabierze prędkość o wartości 10 metrów na sekundę. No zobaczmy, minus zostaje, g to jest 10 metrów na sekundę do kwadratu, razy czas spadania 1 sekunda, tak więc prędkość po tym czasie jest równa minus 10 metrów na sekundę. Minus oznacza tylko tyle,
że ta prędkość jest skierowana do dołu. My sobie wybraliśmy tutaj, jak robiliśmy analizę tego swobodnego spadku, czyli pisaliśmy zależność na wysokość od czasu, no to ta oś jakby wysokości była skierowana tutaj w górę, a jak była skierowana w górę, no to dlatego grawitacja też była do dołu, ponieważ grawitacja jest w dół, jest przeciwna do naszej tutaj do naszego wybranego kierunku układu współrzędnych, także tutaj jest minus. Minus mówi tylko tyle, że właśnie, że ta grawitacja, to przyspieszenie jest zwrócone tutaj do dołu. Tak samo tutaj minus przy tej wartości prędkości, no przy tej prędkości, no mówi nam, że po prostu jak ta kropla spada, uderza w chodnik, no to wektor prędkości ma skierowany do dołu. Ale oczywiście wartość tej prędkości jest równa 10 metrów na sekundę, tak jak w treści zadania mamy. No i dalej jeszcze musimy tutaj w podpunkcie B, uczeń obserwując spadające krople ustalił, że uderzają one w chodnik w jednakowych odstępach czasu co pół sekundy. Musimy przedstawić na wykresie zależność wartości prędkości od czasu dla co najmniej 3 kolejnych kropli i wykonując wykres przyjmujemy, że czas spadania kropli wynosi 1 sekundę, a wartość prędkości końcowej jest równa 10 metrów na sekundę, a my już wiemy, że to jest ta 1 sekunda i 10 metrów na sekundę, bo to wykazaliśmy. No i tutaj mamy już właśnie ten układ współrzędnych narysowany. Tutaj będzie tak, na tej osi pionowej mamy prędkość, wartość prędkości w metrach na sekundę. Tutaj mamy czas spadania mierzony w sekundach. No i tutaj oznaczmy sobie te osie, wyskalujmy te osie, czyli tutaj będzie oczywiście 0, a tutaj dajemy co pół sekundy, czyli pół, 1, 1,5 sekundy, 2, 2,5, 3 i tak dalej. No a tutaj na osi prędkości, no to oznaczamy tylko wartość prędkości końcowej 10 metrów na sekundę, ponieważ taką szybkość uzyskują te spadające krople. No i teraz musimy narysować ten wykres. No, dla pierwszej kropli. Pierwsza spadająca kropla, no to zaczynamy pomiar, oczywiście w chwili t równe 0, tam gdzie zaczynamy pomiar to jest t równe 0. No i teraz kropla spada, wiemy, 1 sekundę, czyli tutaj właśnie po 1 sekundzie musi osiągnąć szybkość 10 metrów na sekundę. O, mamy właśnie, tak wygląda wykres zależności prędkości dla pierwszej kropli. Tutaj będzie ta pierwsza kropla. No i jak będzie z następną? Kolejna, jeżeli uderzają one w chodnik w jednakowych odstępach czasu co pół sekundy, czyli kolejna, jak tutaj właśnie ta uderzyła po 1 sekundzie od momentu rozpoczęcia pomiaru, to następna uderzyła w chodnik po czasie pół sekundy, a więc po czasie 1,5 sekundy od momentu rozpoczęcia. Czyli właśnie w tym miejscu jak jesteśmy. Tak więc jej prędkość też liniowo rosła z czasem, jak ona spadała swobodnie z krawędzi dachu. Tak więc musiała się oderwać od tego dachu pół sekundy wcześniej niż ta kropla pierwsza, która spadła na ziemię. No właśnie, ta spadła na ziemię, na chodnik po czasie 1 sekundy, no to pół sekundy wcześniej musiała ta druga oderwać się od dachu, skoro spadła pół sekundy później niż ta pierwsza na chodnik. Tak więc musiała oderwać się od tego dachu też pół sekundy później niż ta pierwsza. No i tak samo możemy sobie teraz tworzyć te wykresy dla kolejnych kropelek, czyli jak już wiemy, że co pół sekundy odrywają się od krawędzi dachu, no i co pół sekundy spadają po kolei właśnie na chodnik, no to teraz tutaj będziemy mieli w ten sposób, to będzie trzecia kropelka, no i tak dalej, można czwartą, piątą, szóstą, no ile tam, jak starczy Wam już czasu na maturze, to możecie sobie rysować na przykład dla zbicia czasu takie wykresy, ale co najmniej 3, tak jak właśnie mamy tutaj w treści zadania, tak jak chcą. No to tak wyglądają te wykresy dla 4 tutaj kolejnych kropelek spadających na chodnik, właśnie odrywających się od dachu, czyli kolejne zadanie na swobodny spadek. No i tutaj pamiętajmy tylko, że o tych minusach, te minusy mówią tylko i wyłącznie o zwrocie danej wielkości fizycznej. Wartość zawsze będzie oczywiście na plusie.